Cześć, nazywam się Łukasz Kałużny. Zapraszam Cię na mój wykład na temat serverless w Azure, czyli Azure Functions. Opowiem o tym, jak można wykorzystać nowoczesne podejście serverless w praktyce z wykorzystaniem Azure'a. Witam wszystkich, nazywam się Łukasz Kałużny, jestem cloud architektem w firmie Lingaro, gdzie zajmuję się rozwiązaniami chmurowymi, głównie Azurem, gdzieś pobocznie też AWS-em. Można mnie znaleźć w sieci na moim blogu, mam stronę na Facebooku, gdzie wrzucam jakieś newsy i Twittera. Od 2012 roku mam tytuł MVP, przyznawany przez Microsoft i od 5 lat mi go przyznają za wkład w społeczność. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć troszeczkę w przykładach i wytłumaczyć, czym jest serverless. Najlepiej na to można popatrzeć przez potraktowanie naszego kodu jak software as a service, czyli zapominamy już o serwerach, o wszystkim, tylko mamy kawałek naszego kodu, mamy kasę, wrzucamy to i po prostu odpalamy, zapominamy o tym. Sam taki trend pojawił się gdzieś 1,5 roku temu, kiedy AWS opublikował swoją usługę AWS Lambda. Microsoft ma to u siebie, zostało pokazane publicznie w kwietniu tamtego roku. I zaczynając, jak wygląda taka funkcyjka, pokazując Wam od strony w ogóle tego, jest do tego na portalu ażurowym, jest to po prostu kawałek kodu, którego wrzucamy do Azure'a. Oczywiście nie musimy tego dewelopować w przeglądarce, są pluginy do Visual Studio Code, który jest darmowy, więc prawie wszystko można dewelopować lokalnie u siebie na stacji. Jak widzicie, ja używam do tego MacBooka, a nie komputera z Windowsem i cały ten tooling tak samo jest na inne platformy poza Windowsem, jeżeli ktoś z tego korzysta. I patrząc się, jak na to patrzymy, to całość jest event driver, jeżeli na to patrzymy, to jest właśnie przetwarzanie zdarzeń bez serwerów, szybkie tworzenie natywnych aplikacji chmurowych, co Wam pokażę potem w przykładach, na przykład jak można zbudować proste API CRUDowe do aplikacji, która się łączy potem frameworkiem javascriptowym. Przez to, że jest przetwarzane na bazie różnego typu eventów, można łatwo nad tym zapanować. Co ważne, jest domyślnie, jeżeli będziemy chcieli zbudować API, to taka pojedynczy kawałek kodu, pojedyncza funkcja będzie pojedynczym endpoint, wystawiona jako pojedynczy endpoint HTTP. Od razu z pudełka nie trzeba dokonfigurować żadnego API Gatewaya, żadnego proxy, tylko będzie po prostu opublikowana i wraz z całą konfiguracją, na przykład uwierzytelnienia, które jest w konfiguracji całego takiego serwisu, przyjmie jej właściwości. No i inną zaletą tego, że jest to takie pojedyncze kawałki kodu, które wrzucamy, funkcje mogą skalować się na podstawie obciążenia, czyli dzisiaj mamy na przykład 50 requestów na sekundę, jutro będziemy mieli 1000 requestów na sekundę i nie interesuje nas to. To się automatycznie pod spodem rozprzestrzenia na serwerach, których my nie widzimy, nie zarządzamy tym, zapominamy o tym, więc z tej perspektywy jest to super sprawa. I w czym można pisać? Na dzień dzisiejszy mamy języki, które widzicie na slajdzie, czyli C#, F#, Node.js, Python, PowerShell, PHP, Bash. W niedługim czasie pewnie też dojdzie Go, więc dość duże pole do popisu. Można załadować tutaj bez żadnego problemu zewnętrzne biblioteki, zewnętrzne moduły, więc daje to duże pole do popisu. I czym jest funkcyjny model programowania? Funkcyjny nie w sensie programowania, jakie funkcyjne znamy, tylko w tym podejściu serverless. Taka pojedyncza funkcja to jest jednostką pracy, czyli jest wykonywana, ma co ważne swój start i koniec, czyli to nie jest w środku jakiś
loop, który nasłuchuje, na przykład nie programujemy sobie loopa, który na coś nasłuchuje, tylko te eventy pochodzą z zewnątrz i to cały engine wyzwala tą funkcję. Czyli taka funkcja ma swój zdefiniowany wyraźnie start i koniec. Każda taka funkcja ma wejście, wyjście, czyli input i output, który oznaczamy bindingi, które są przypisane. Takim bindingiem może być na przykład plik, rekord z bazy danych. Outputem może być, oprócz takich usług ażurowych, może być na przykład wysłanie notyfikacji na telefon poprzez usługę do notyfikacji, wysłanie maila, czy wywołanie jakiegoś webhooka w zupełnie innym miejscu poza chmurą Microsoftu. I takim ciekawym pojęciem, które się pojawiło, to w ramach tego kojarzycie mikroserwisy, podejście mikroserwisów. Pojawiło się nanoserwisy, bo te funkcje to jest takie troszeczkę krok dalej, ponieważ każda pojedyncza funkcja jest tylko kawałkiem kodu do odpalenia, bardzo łatwo zarządzalnym. I tutaj kawałek właśnie takiej przykładowej funkcji, którą akurat sam produkcyjnie też wykorzystuję. Służy ona do tego, kiedy wpadnie do kolejki wiadomości, informacja, żeby wykonał kopię plików w storage'u w chmurze, żeby na przykład zbackupować dany plik. Więc takim kawałkiem można zrobić całe zdarzenie, kiedy nadlatują pliki. Takim kawałkiem kodu wykonuje się backup i jeżeli przy przetwarzaniu coś się stanie, można sobie ponownie plik wziąć na przykład z backupu. I z takiej widzenia architektury, czyli pierwsze, jeżeli byśmy chcieli robić coś z logiką biznesową bądź samą architekturą, pozwala to rozdzielić. Te funkcje będą, pisząc takie funkcje, wymagane jest to, żeby ona była mała i jest to potrzebne. Przy takim właśnie podejściu wspiera to na przykład łatwą implementację CQRS-a, ponieważ pod spodem mamy dwie szyny danych do wyboru, serwis busy. Jest to event-driven, więc pozwala to wszystko w łatwy sposób implementację tego wzorca. Inną sprawą przez to, że jest to wszystko, nie kompilujemy tego, wszystkie biblioteki są ładowane, dynamicznie ściągane, bądź je uploadujemy, wszystko jest przechowywane, można to podłączyć w łatwy sposób do Gita i stamtąd zaciągać, czyli taki continuous integration, continuous delivery na przykład na produkcji, kiedy ten kod jest przetestowany, to będzie zwykły Git sam deployment to jest po prostu git push do repo, które jest w tym, bądź od drugiej strony zaciągnięcie i cały taki stack DevOpsowy jest już pod spodem, gotowy, przetestowany, można do różnych rzeczy to podłączać, Bitbucketa, GitHuba, zewnętrzne repozytorium GitHubowe czy Microsoftowy Visual Studio Team Services rozwiązanie do ALM-a. No i co ważne z tej architektury, tak z mojej perspektywy osoby technicznej, która mimo, że wywodzę się z infrastruktury, to jest świetną sprawą od deweloperskiej, tam nie ma żadnego serwera, którym zarządzamy. Nie ma już nawet takiego pojęcia, że to jest web serwer, jakaś usługa. Nie, to jest po prostu tylko nasz kod. Mamy pewne ograniczenia, ale nie trzeba się nim martwić pod spodem całą infrastrukturą. I jakie są właśnie benefity? Pozbywamy się tych serwerów, ale również konfiguracji oprogramowania takiej pod spodem, która gdzieś tam w chmurowym Platform as a Service dostajemy te serwisy do hostowania aplikacji jest i trzeba coś pokonfigurowywać, sprawdzać, troubleshootować. Tu się tej całej otoczki pozbywamy. Można się skupić na tym, co aplikacja ma robić, a nie na rozwiązywaniu problemów technicznych. I dla mnie taką najważniejszą rzeczą jest bardzo szybki start do różnych projektów, proof of conceptów z nowymi technologiami. Na przykład teraz bardzo popularne, patrząc się na trendy i na to, co się dzieje, bardzo popularne są boty, sztuczna inteligencja, różnego typu algorytmy, przetwarzanie, więc bardzo łatwo się do tego wszystkiego podpiąć, prototypować, zrobić sobie aplikację webową, która coś zrobi, czy API, która podepnie się do kolejnych usług. I właśnie te event driver, o którym mówiłem, czyli ktoś z Was korzysta może z usług if them do that, Zapier albo innych takich, albo słyszeliście o nich? Podejście jest takie, jeżeli stanie się coś, to weź to, zrób coś z tym i wyrzuć to tam, czyli w bardzo prosty sposób definiując, czym jest funkcja.
I patrząc się teraz już bardziej w dół, jak to wygląda. Zaczynamy od tego, że w takiej funkcji mamy triggery, czyli coś, co wywoła nam naszą funkcję. Tymi triggerami mogą być właśnie requesty HTTP, może też być to już w postaci webhooku, mogą to być eventy z szyny danych serwis busa chmurowego, z kolejek wiadomości w ramach Azure Storage'u, pliki wrzucone na przykład na storage, czyli jeżeli pojawią się jakieś pliki, to aplikacja może wywołać na przykład zrobienie ETL-a, żeby przeprocesować i załadować gdzieś dane. Innym prostym triggerem jest na przykład czas. Możemy zaschedulować, żeby taka funkcja wykonywała nam się o danej godzinie albo co na przykład 5 minut według tego, co potrzebujemy. Albo logic appy, czyli takie kawałki integracyjne kodu, które daje Microsoft, też mogą wywołać takie coś. Potem następnie jest binding, czyli to, co będzie wpadać do naszej funkcji jako wejście, czyli może być to ten plik, referencje do tego pliku, do rekordów w bazie danych NoSQL-owej, bądź w przypadku requestu HTTP cały header i zawartość tego, co przyszło do funkcji w wywołaniu. Następną rzeczą to jest ten kod, który mamy, czyli to, co Wam wspominałem, jest portal, są narzędzia deweloperskie, lokalne, bądź robimy to sobie przez chmurowe IDE, plus cała otoczka zapewniona DevOpsowa, która tak naprawdę, jeżeli chodzi o sam deployment kodu, to jest tylko wgranie go w odpowiedni sposób do chmury, do tej usługi. Następnie jest wykonywanie tego kodu, czyli już normalne użycie. No i kiedy taki kod zostanie wywołany, użyty, no to naszym outputem może być właśnie różne usługi, na przykład skopiowanie, to co Wam powiedziałem na początku, skopiowanie tego pliku, gdzieś go przetworzenie, rekordy w jakiejś bazie danych, w przypadku requestu HTTP po prostu odpowiedź na niego, bądź ten binding nie musi być w ogóle włączony, jeżeli tylko chcemy w przypadku odpowiedzi HTTP może go w ogóle nie być, jeżeli coś ma się tylko przetworzyć i na przykład zostać odłożone w logu. No i co ważne, potem mamy dzięki innym usługom chmurowym, które daje Microsoft, mamy na przykład usługę Application Insight, która pozwala to pod spodem wszystko monitorować, zbierać logi, wyjątki, które się pojawiły, żeby w łatwy sposób to potem poprawiać i diagnozować. I tak patrząc się od strony kodu, tu jest akurat Node.js-owy. Tak wygląda prosta funkcja Node.js-owa, która zwraca po prostu kod 200 przy requestie HTTP, czyli mamy nasz trigger, tu jest te data, co wchodzi, input to są dodatkowe dane, jeżeli będzie dodatkowy input zrobiony i potem mamy nasz kod i na koniec w kontekście tego mówimy, że jest koniec i zwróć nam to. I tutaj przykład bardziej, jeden z takich prezentacji Microsoftowych, jak można na tym napisać tak naprawdę od strony serwerowej praktycznie całą aplikację, jeżeli tak jest potrzebne. Tutaj na przykład pomysł słabo na tym projektorze widać, z monitorowaniem za pomocą drona na przykład ruchu, a potem zbieranie tych danych i powiadamianie gdzie trzeba, na przykład, że na przykład patrolu, że ktoś przekracza prędkość albo wysyłanie tego do control roomu. Innym przykładem mamy na przykład rzucenie sobie taki pipeline, gdzie przychodzi na przykład zapytanie od klienta albo jakieś pytania się pojawiają dynamicznie i mamy tutaj jakieś żądania i mamy tutaj przykład aplikacji. Każdy z tych bloków, które widzicie, niebieskich, to jest tak naprawdę funkcja, czyli mamy na przykład
wchodzące te add question i rs feed processor, żeby zebrać na przykład te pytania, które się pojawią, i jako output wyrzucić je po prostu do kolejki wiadomości. Następna funkcja jest save question, która sprawdza, czy tylko zapisuje tą wiadomość, robi tylko jedną rzecz i przekazuje ją do funkcji, która podejmuje decyzję na podstawie, czy ma być wysłana jako wiadomość do Slacka, żeby się wszystkim pojawiło, czy nie. Jeżeli ma być wysłana, to wyrzuca sobie ją na następną kolejkę i ostatnia funkcja po prostu podnosi sobie z kolejki tą wiadomość i wysyła już do usługi tą konkretną wiadomość, tą notyfikację. Przez takie rozłożenie tego na diagramie może wydawać się to na początku, że to przerost formy nad treścią. Tak naprawdę pozwala nam to wszystko rozczłonkować, zrobić asynchroniczne, uporządkować i logi od każdego, jeżeli gdzieś się zawali, to łatwy sposób będzie na przykład znaleźć, w którym miejscu wystąpił błąd, jeżeli zrobimy sobie logowanie ze wszystkiego. Dobra. I teraz przejdziemy trochę do dem, żeby pokazać, jak to działa w praktyce. Dobra. Dobra. Wejdę teraz na portal ażurowy. Tak, chwilę potrzeba poczekać, aż się skeszują wszystkie JavaScripty. Pozwólcie tylko, bo odpalam to w trybie prywatnym i nie mam jednego bardzo ważnego ustawienia, czyli żeby było po angielsku. OK. O nie, to nie, przepraszam. A, nie to. Nie ta subskrypcja testowa. O, ta wygląda lepiej. OK, mam tu kilka różnych aplikacji, głównie teraz od funkcji i tutaj otwieram panel naszej funkcji, mojej funkcji takiej demonstracyjnej, którą Wam pokażę. Cały kod źródłowy, który tutaj zobaczycie, leży u mnie, jest dostępny na GitHubie, więc można go sobie przejrzeć, jeżeli będziecie zainteresowani. Jest też pod koniec, na slajdach pod koniec też znajdują się linki, gdzie można za darmo tą usługę testować. 2 miliony wywołań miesięcznie są za darmo. OK, tak wygląda cały panel, gdybyśmy chcieli stworzyć jakąś funkcję. Zacznijmy w ogóle, jak się tworzy, czyli new. Wybieramy sobie template'y, są zrobione template'y w językach, o których Wam mówiłem. Weźmy C# na początek i zróbmy taki prosty trigger na HTTP. Wybieram nazwę naszej funkcji. Autoryzację możemy mieć tutaj są takie 3 tryby function, to jest po tokenie, anonimowo bez niczego i po tokenie administracyjnym. Ja zostawię sobie function. Jeżeli ktoś potrzebuje, można się zintegrować z OAuth-iem, zrobić uwierzytelnianie OAuth-iem z wieloma różnymi usługami. Dobra. OK, i tak wygląda kawałek funkcji. Zaraz załaduje mi się, jest ona wyzwalana przez HTTP. Załadował mi się tutaj, jak widzicie, u góry w function URL załadował mi się adres tej funkcji razem z całym tokenem. Wezmę go sobie, skopiuję. OK. I odpalmy go sobie tutaj w przeglądarce.
OK, mam od razu odpowiedź. W tym wypadku domyślnie wyrzuca to w XML-u, jeżeli mamy ustawiony content type na przykład na JSON-a, to zwróci nam to w postaci JSON-a i tutaj mam please pass a name on the query. Czyli tak jak widzicie tutaj było, jeżeli nie ma tutaj, jeżeli jest null, to zwraca nam but request razem z tą informacją. Tak wygląda podstawowy. I pierwszą funkcją, którą Wam teraz pokażę, jest ona napisana w Node.jsie na podstawie pliku, który zostanie wrzucony na ten storage chmurowy, skopiuje sobie do pamięci i stworzy z niego miniaturkę, która będzie w odcieniach szarości. Na przykład gdybyśmy chcieli w web aplikacji tworzyć miniaturki. Robię to z wykorzystaniem biblioteki GIMP i teraz co ważne, w praktyce Node.js w ogóle się nie nadaje do przetwarzania obrazu, co zobaczycie z szybkością wykonywania tego. Biblioteki w PHP, w Pythonie czy w .NETie radzą sobie z tym o wiele szybciej. Dobra. I mamy tutaj też logi. Jeżeli odpalimy sobie logs, są na żywo pokazywane nam logi z tej usługi, więc w trakcie pisania łatwo podejrzeć, co się dzieje z funkcją, żeby ją troubleshootować. Dobra. Odpalę sobie. Gdzie tu jest? Azure Storage Explorer. OK. I mam tu narzędzie do uploadu. Upload files. Ja wybiorę sobie, mam gdzieś jakiś plik na pulpicie. O, hamulce od roweru. OK, został wrzucony i potem po przetworzeniu z tego katalogu image znajdzie się w thumbnails. Zaraz znajdzie się tu ten plik. A w międzyczasie. O, i mamy informację, jak wróciliśmy, że już funkcja wystartowała. Jak ta wygląda funkcja potem pod spodem konfiguracja? Mamy w Integrate mamy nasze triggery. Tutaj naszym triggerem jest blob storage. Następnie mamy inputy, on nie jest wymagany, jest pusty i mamy nasz output, czyli to, co jest w returnie, nasz ten już gotowy obrazek, który zostanie zapisany na zewnątrz. Następnie mamy trigger mówi, jak się będzie nazywał parametr, do którego zostanie załadowany referencja do tego pliku, w jakiej ścieżce w tym koncie storage'owym znajduje się ten obrazek, czyli u mnie to jest katalog image i connection string, który jest pod spodem, zaraz do tego przejdziemy, który jest pod spodem, do którego ma się łączyć i nasłuchiwać. I co ważne, właśnie takie nasłuchiwanie, to, że on jest cały czas, mimo że ta funkcja się nie wykonuje, on cały czas nasłuchuje i za ten nasłuch nic nie płacimy, więc ten kod leży i czeka sobie na uruchomienie, a jeżeli na przykład nie jest wykonywany przez miesiąc, to nic za niego nie zapłacimy. Jeżeli po miesiącu ktoś zacznie to odpalać, to dopiero zacznie się naliczenie, ale powyżej 2 milionów requestów, więc to jest dość fajne przy tworzeniu aplikacji. Następną rzeczą to zarządzanie. Mamy tutaj klucz dostępu do naszej funkcji, klucze administracyjne. Możemy ją wyłączyć, skasować bądź monitorować jej potem w monitor taki w podstawowy sposób, monitorować każde wystąpienie tej funkcji. Dobra. Czyli mam tutaj status, jeszcze mówi, że in progress. Może się jeszcze nie odświeżyło. I mam tutaj też poprzednie, kiedy miesiąc temu pokazywałem takie demo, log wykonania. Jeżeli jakieś logi zostawia aplikacja, tutaj się pokażą. I mamy też nazwę parametrów, kontekstu, czyli to wszystko wpada do tego i zostaje. A bardziej zaawansowane rzeczy. Mamy całą tutaj konsolę, od razu jest nastawienie na Continuous Integration, które Wam mówiłem, do skonfigurowania, zarządzanie na przykład corsem, czyli z jakich domen mogą się odwoływać do naszego API.
Jak takie connection stringi, o których Wam powiedziałem, one są w globalnej konfiguracji aplikacji. OK, są ustawienia frameworka, PHP, Java jest wyłączona albo nie działa, Python nie mamy żadnej funkcji. Jeżeli ją włączymy, Pythonową funkcję opublikujemy, to tutaj wersja Pythona też nam się włączy. I tutaj mamy moje connection stringi. Jednym z nich jest właśnie fast demo storage, czyli to, co teraz używaliśmy do miniaturki. Dobra, zobaczmy, czy miniaturka się stworzyła. O, i jest miniaturka, mogę ją pobrać sobie teraz. OK, i mamy przerobioną w skali szarości automatem, pod spodem ładnie w asynchroniczny sposób. Dobra. Następne demo miało być na temat IoT, integracji z IoT. Niestety muszę o nim opowiedzieć, pokazać Wam sprzęt, bo coś z łącznością sieciową mi nie zadziałało. Dema ze sprzętem mają tak do siebie, że potrafią czasem nie zadziałać jak należy. To jest bardzo fajny komiks, który mi się spodobał w podejściu po targach, które były teraz CES, Consumer Electric Show, gdzie zostało pokazane bardzo dużo urządzeń, tych asystentów domowych, lodówek podłączonych do internetu. Patrząc się na to, tego sprzętu pojawia się bardzo dużo. Pojawia się też bardzo dużo ciekawych projektów, związanych bardziej już z przemysłowo, czy z czujnikami, czy Smart City, o których możecie usłyszeć teraz bodajże Microsoft w ramach swojego konkursu dla studentów. Główną tematyką będą właśnie te inteligentne miasta i każdy z Was może sobie takie coś oprogramować, przygotować. W Azure jest usługa IoT Hub, która służy do połączenia się z takimi urządzeniami. Tu mam, zaraz pokażę Wam Raspberry Pi, na którym miałem Wam pokazywać. Tu mam taki chip oparty o chip ESP8266. Jest to kawałek programowalnego takiego chipa, który ma 32-bitowy procesor. Pisze się na to w C++, ma wbudowane m.in. Wi-Fi, ileś pinów. To jest tylko podstawka deweloperska, nie wiem, czy to widać, takie malutkie podstawka. Sam chip jest wielkości złotówki na środku i można go sobie za $4 kupić i samodzielnie oprogramować, użyć i podłączyć do chmury. I przy takim podłączeniu do chmury całością jest, jak przetwarzać dane, które tam się znajdują, zrobić to w sposób dynamiczny, tani, bo wrzucanie tego w firmware takiego urządzenia nie ma zupełnie sensu, bo potem trzeba update'ować, zmieniać logikę, będzie to niewydajne, a takie functions potrafią właśnie sczytać komunikację i zareagować na eventy, które płyną od takich urządzeń. Miałem tutaj dla Was demo. Niestety łączność sieciowa nie działa. Jest tutaj, podciągnę. Tak już. Mam tutaj Raspberry Pi z Windowsem IoT Core, który jest podłączony do Azure'a. Mam tutaj taki bezczelny czerwony przycisk. Jeżeli miało to zadziałać w ten sposób, że jeżeli go nacisnę, to pojawia mi się z wykorzystaniem funkcji ażurowej. Odbiera powiadomienie z tego, funkcja ażurowa poprzez usługi do IoT odbiera powiadomienie i pokazuje notyfikacje na telefonie z Androidem. Niestety to nie działa, a w drugą stronę może też zapewnić to komunikację do urządzenia, które będzie schowane gdzieś za firewallem. Jeżeli ma tylko łączność z internetem, to pobierze sobie wiadomość i wykona jakiś kod. Tutaj miała się zapalić dioda. Zapalenia diody Wam nie pokażę, ale samą wiadomość na emulatorze tak. Dobra. Mam tutaj Visual Studio dla Maca i kawałek apki napisanej w Xamarinie, która działa na Androidzie. Po prostu taki Hello World, który pobiera notyfikacje. Dobra.
Uruchomiło się. Dobra. Tu się uruchamia. Dobra. Ok, jeszcze może weźmy na pełen ekran. Dobrze. Aplikacja korzysta z takiej rzeczy jak Notification Hub do wysłania powiadomienia do telefonów. To jest usługa, do której możemy sobie podłączyć usługi Apple'a, Androida i Microsoftu do notyfikacji push. Czyli w jedno miejsce, w jedną kolejkę wysyłamy powiadomienia, w zależności od tego, jak użytkownik aplikacja się zarejestrowała, tak wysyła do urządzenia na daną platformę, czyli nie musimy w ogóle przejmować się programowaniem i logiką całości, jeżeli o to chodzi. I tutaj mam informację, że został logowanie na temat odebranego eventu z tego IoT Huba tak zwanego i potem wysłanie asynchronicznie wiadomości do telefonu. I tutaj zostanie wysłana, wrzucę sobie, moje urządzenie się podłączyło i wrzucę tu sobie po prostu pustą wiadomość poprzez run takie, żeby zasymulował, że coś wpadło. I mamy wrzuconą przez taką funkcję wywołaną notyfikację, jak widzicie w tym emulatorze. Przeleciało to przez tą usługę. Normalnie powinno zadziałać za pomocą przycisku. Dobra, jeszcze. Dobra. I drugim demem było wywołanie requestu HTTP, który podłączy się do takiego właśnie IoT Huba, który pozwala na, co jest fajne, dwustronną komunikację takich urządzeń podłączonych do internetu rzeczy z chmurą, czyli nie dość tego, że urządzenie wyśle przez niego, to można wysłać do niego i tutaj jest oprogramowane wysłanie takiej wiadomości, message'u do takiego urządzenia, gdzie podaje jego ID i informację, jaką ma wykonać. U mnie to była komenda LED, która była parsowana i wykonywana w postaci, jeżeli dioda nie jest zapalona, to ją zapal. Ciekawostką inną jest tutaj użycie zmiennych środowiskowych. Mam tutaj funkcję do pobrania zmiennych środowiskowych, więc jeżeli tworzymy, nie musimy nic hardkodować sobie w takiej funkcji, tylko per środowisko, na przykład produkcyjne, deweloperskie, UAT, na każdym mamy ustawione odpowiednie zmienne środowiskowe i przy publikacji, uruchomieniu ten kod bierze sobie na przykład connection stringi czy inne parametry bezpośrednio z tych ustawień zmiennych, które są zrobione w ramach całego tego zbioru tych funkcji. Dobra. Dobra, to nie było. Następną rzeczą, do której będę Wam, mam nadzieję, nie obrazicie się, potrzebuję Waszego zdjęcia. Microsoft ma też, mówiłem Wam o usługach sztucznej inteligencji. Microsoft ma coś takiego jak Cognitive Services i za pomocą tych Cognitive Services można na przykład użyć API, które wykrywa na zdjęciu, wykrywa twarze, proponuje wiek, albo jeżeli mamy wbudowaną tam wgraną do aplikacji bazę jakichś twarzy, potrafi przyporządkować na przykład ID tej osoby, żeby wyszukać podobne zdjęcia, ją otagować. I w tym przykładzie, no tylko wyślę to łóżny, gdzie jest. W tym przykładzie wyślę sobie na maila to i potem za pomocą posta wyślę ten obrazek do tej funkcji. Funkcja skontaktuje się z usługą Cognitive Services, gdzie wyślę to zdjęcie i w postaci JSON-a, który jest zwrotną informacją, między innymi gdzie znajdują się twarze na zdjęciu, obrysuje żółtym kolorem te wszystkie twarze i zwróci nam obrobione zdjęcie. Dobra,
Dobra. Mam nadzieję, że już przyszło. Wysłało się, czy... O. Już powinno być. O, jest. Dobra. Pobierzmy ten załącznik. OK. Mamy to zdjęcie. Dobra. Użyję sobie do tego Face Locator. Użyję sobie do tego Postmana do wysłania tego requestu. OK. OK. Chwilę potrwa, musi ją teraz przetworzyć. W międzyczasie pójdźmy do tej funkcji Face Locator. Niestety, dobry internet jest wymagany przy pokazywaniu takich rzeczy. Tutaj coś zawodzi trochę łączność. O. OK. No i mamy tutaj kawałek skopiowania tego streamu do pamięci, tego zdjęcia, które pojawia się w requestie i następnie funkcja, która przekazuje to, jest to tutaj Call Vision API, jest to funkcja, która przekazuje, robi następnego posta do tej usługi Microsoftu Cognitive Services razem z kluczem i pobiera z niego, dostaje w odpowiedzi od niego, mam tutaj mój model danych, czyli listę twarzy. W twarzach są właśnie, jest opisana geometria, gdzie znajdują się na zdjęciu kwadraty z tymi twarzami. OK, i mam informację, że moja funkcja się już tutaj wykonała. I można zobaczyć, no zdjęcie trochę ciemno, wykrył tylko 4 twarze, więc trochę cienko patrząc się na... Jak na warunki oświetleniowe i to z telefonu, to nawet. Więcej. Co? Więcej, jeszcze 2 ostatnie. A, z tyłu jeszcze 2. A, nie widziałem tego. 3. Dobra, to 3, to tego nie zauważyłem, słusznie. Dobra. Następnym takim podejściem możemy wykorzystać, bo nie wszyscy są programistami, część zajmuje się częścią na przykład od integracji, są IT-prosami, zajmują się administracją i można tutaj pisać w językach takich dla administratorów, czyli które są znane dobrze administratorom, czyli w PowerShellu, w Bashu można wykorzystać te języki. Najprostszym przykładem mam tutaj trigger zbudowany na bazie PowerShella. Który konwertuje sobie request do JSON-a i potem odpowiada hello i name, który był w parametrze. Jeżeli go sobie skopiuję, gdzie name, Łukasz. PowerShell ze swojej natury niestety jest wolniejszy, ale zwrócił mi hello Łukasz, tak jak w tamtej postaci. Ciekawszą rzeczą, którą możemy robić z tym jest, razem z takim PowerShellem, jest administracja na przykład usługami ażurowymi. Jeden taki produkcyjny przypadek, który mam Wam pokazać, to użycie jego do wyłączania usługi. Microsoft ma taką usługę w chmurze Data Warehouse. Niestety koszt jest bardzo wydajna, jest to kolumnowa baza danych wielowęzłowa. Niestety też kosztuje, bo najtańsza instacja kosztuje ponad 1000 euro miesięcznie, więc przy testach czy w środowiskach testowych jest to problem i możemy na przykład dzięki tej usłudze w łatwy sposób możemy wyłączyć taką hurtownię na noc
i nie płacić za nią i włączać ją tylko w ciągu dnia. Czy maszyny wirtualne, czy inne usługi, które na takie coś pozwalają. Jeszcze jedno ładowanie. Tutaj mam kilka aplikacji, między innymi jedną, która wykonuje ETL, testowy ETL na jakichś danych, które pojawiają się publicznie dostępnie w internecie, następnie wrzuca ją, ściąga i wrzuca to do storage'u i do bazy danych. No. I tutaj na przykład taka na czas. OK, i tu jest cały skrypcik, który tą bazę za pomocą PowerShella, tą całą bazę wyłącza. Co ciekawsze, możemy potem w bardzo prosty sposób napisać sobie jakąś aplikację do statusu, na przykład coś się z tym dzieje, co mam tutaj wykonane. Odpalmy. I mam napisaną aplikację, którą jest tak naprawdę pod spodem jest jednym plikiem HTML i jednym JavaScriptowym, które odwołuje się do tych functions i pokazuje status i pozwala włączyć na przykład taką hurtownię osobie, która tam testuje, bez logowania się specjalnie do portalu ażurowego, czy sprawdzić stan, czy działa, czy nie. OK, stronka wymaga logowania pod spodem. I mam tutaj dosłownie, jest teraz zapauzowana, jeżeli nacisnę stop, to wyślę sobie request, który można tam zobaczyć. Pod spodem po prostu wywoła requesty HTTP do tej usługi. Napisanie czegoś takiego zajęło mi 20 minut. Dobra. Oj. Trochę. Dobra, tu byliśmy. Dobra, i HTTP API. Mam u siebie właśnie, o którym wam wspomniałem troszeczkę bardziej, mam u siebie też prostą aplikację napisaną z wykorzystaniem takiego frameworka, teraz ostatnio jest popularny Vue.js, frameworka javascriptowego. OK, dobra. Localhost 80. OK, dobra. Włączmy tryb deweloperski, żeby wam pokazać, co się dzieje pod spodem. OK, mam załadowane te dane. Nie ma favicon. Te dane są załadowane z bazy NoSQL-owej klucz wartość, która się nazywa Azure Storage Table. I są załadowane ładuję je tutaj poprzez właśnie functions, pokazuję i mogę sobie dodać jakiś rekord. Zróbmy test. Pojawił mi się tutaj u góry test. Dodał. Sama funkcja, przejdźmy pierw do geta. OK, sama funkcja get. Mamy tutaj, zacznijmy od bindingów, mamy tutaj trigger, którym jest ten request, który wysyłamy, następnie input, czyli tabelę w tej bazie NoSQL-owej i output w postaci pliku. I mam tutaj wybrane, w przypadku właśnie triggera HTTP, mamy wybrane dozwolone metody, jakie mogą być wywołane na tym endpoincie, na tej funkcji. Możemy wybrać to, co potrzebujemy. Jeszcze route template, autoryzację i nazwę requestu. I w samym wygląda to w ten sposób, że ma zakwerować tą tabelę, która jest podana w
tym inpucie. Więc bardzo prosto to się wykonuje. Tutaj dodatkowo jeszcze mi, oprócz zwrócenia tej całej po prostu tabeli, to loguje mi na ekran. A dodanie nowego rekordu wygląda w ten sposób, że przesyłam sobie w requestie przesyłam sobie obiekt JSON-owy i następnie wyrzucam go w postaci rekordu do tej tabeli ażurowej, NoSQL-owej i odpowiadam klientowi, że udało się zapisać rekord do tabeli. I tak wygląda dodanie takiego nowego rekordu, czyli ustawiam tylko tą zmienną outtable, ustawiam jej wartości, mogę wiele rekordów dodać jednorazowo i on sobie na koniec po prostu po wykonaniu tego kodu zbierze i wrzuci nam do tej bazy NoSQL-owej. Dobra. Zatrzymało. Coś mi tu nie idzie dzisiaj. Dobra. Czy ktoś z Was kojarzy takiego człowieka jak Troy Hunt? Dobra. To polecam Wam zobaczyć jego pracę. Ma taki serwis o nazwie, którą widzicie. Człowiek zajmuje się programowaniem. Teraz tworzy na Pluralsighta różnego typu kursy związane z .NET-em i security. Jego konikiem jest właśnie security. Ma stworzony taki darmowy serwis, w którym zbiera wszystkie wycieki haseł. I człowiek może wpisać swojego maila i na podstawie tego zostanie pokazane, w których wyciekach haseł jego mail, którego podawał, znalazł się. I miał dwa problemy z tą usługą, ponieważ stała się bardzo popularna, to jest jedno. Drugie, dużo osób próbuje go dedosować bądź crawlować te dane z tego, żeby szukać informacji, w jakich na przykład, żeby ułatwić sobie szukanie, w jakich wyciekach danych można szukać haseł ludzi po mailu na przykład. I mamy tutaj wykres z usługi takiej antydedosowej Cloudflare. To żółte to są dane skeszowane, które są w trakcie trwania. U góry są requesty nieskeszowane, czyli wyglądające z takiego crawlowania. Na swoim blogu opublikował bardzo fajny post, który pokazuje, jak korzystając właśnie z takich funkcji, ustawił sobie informację w aplikacji, że pojawia się za często dane IP, próbuje za często wyszukiwać różnych maili i następnie odpala funkcję, która w tym oprogramowaniu Cloudflare, w tej usłudze, blokuje te adresy IP na jakiś czas. W tym wypadku chyba na 24 godziny czy 48 i potem inną funkcją zdejmuje z tej blacklisty, potem zdejmuje te IP-ki. I w praktyce potem, jak widzicie tam ten spadek tych niebieskich, to tak w praktyce potem wyglądało, kiedy tą usługę zaczął włączać, kiedy to uruchomił. I link do tego postu jest tutaj na dole. Jak zobaczycie, potem te slajdy będą dostępne na moim blogu bądź SlideShareze. Potem jak je zobaczycie, możecie sobie wejść, zobaczyć, bo opisuję krok po kroku, pokazując cały kod źródłowy, jak wygląda ta integracja. Tak naprawdę są to tylko 2 albo 3 funkcje, które są wykorzystywane, żeby zrobić takie rozwiązanie. Dobra, i tyle z mojej strony. Czy macie jakieś pytania? Jakie jest bezpieczeństwem tego rozwiązania? W sensie, czy taka funkcja napisana tam sobie w tym edytorku, to ona może się odpytać wszystkie resursy, czy ona jest jakoś autentykowana? Wszystko to, gdzie musi się dostać, jest uwierzytelniana. Czyli na podstawie tych connection stringów, jeżeli są jakieś connection stringi, to każda funkcja w ramach tego zbioru funkcji, to jak już Wam nie powiedziałem, zbiór funkcji to jest function app. Czyli może pobrać sobie wszystkie informacje ze zmiennych środowiskowych, które są w ramach danego function appa, grupy funkcji.
i dostać się do tych zasobów sam kod. Jeżeli chodzi o wywoływanie, to w przypadku... Także to działa w ten sposób, że druga strona uwierzytelnia taką funkcję, czy taki request, czy... Jeżeli druga strona, czyli... Mam na przykład, nie wiem, tą bazę danych, tak? Mam tam jakieś zasoby. Tak, pod spodem tam pokazywałem są connection stringi, nie pokazywałem Wam do baz danych, czyli mamy tam normalny connection string na przykład z... Ten connection string jest wygenerowany per konkretna aplikacja? Nie, to my musimy go tam podać, my go musimy umieścić. Nasz login i hasło dla tej... Jak ktoś inny będzie miał connection string mój, to znaczy, że sobie będzie mógł tam wejść, tak? Dokładnie. To w ten sposób, czyli tak jak mamy w normalnej aplikacji. Mogę taki zinwalidować taki connection string, albo go jeszcze raz wygenerować, zaktualizować? Tak, są zaktualizowania, ale z drugiej strony, jeżeli mamy HTTP endpointy, możemy też włączyć na bazie takiego function APA uwierzytelnianie tego wszystkiego. Czyli ktoś musi przyjść do nas w takim najbardziej popularnym scenariuszu, jeżeli to będzie wystawione na świat API webowe na przykład dla ludzi, którzy będą się odbudowywali, to pod spodem włączamy autoryzację i sprawdza na przykład tokeny OAuth-owe. Czyli na wejściu sprawdza, czy jest token OAuth-owy jest poprawny, trzeba się zalogować i wysłać cały ten access token OAuth-owy, żeby dostać się do funkcji. Czyli możemy na tym poziomie w ogóle wejścia to wyłączyć. Jasne. Dzięki. Okej. Jeżeli nie ma pytań, to polecam jak zacząć. Jeżeli wpiszecie sobie Azure Functions, traficie na 3 strony. Jest to na darmowego Azure'a na 30 dni. Na functions.azure.com nie wymaga to podania karty kredytowej, odpala się taki edytor i te funkcje bez całego tego portalu ażurowego, tylko ta część, którą widzieliście, to idę z konfiguracją i App Service, który pokazuje też inne możliwości pod spodem tego engine'u, czyli hostowanie pod pełne web aplikacje, czy pod mobilne backendy dla aplikacji. I kod źródłowy funkcji możecie znaleźć na moim GitHubie, który jest na ekranie. Dobra, dziękuję bardzo.